Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Romanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zajęliśmy się trochę zadaniami pobocznymi i przede wszystkim mamy wrócić do gildii Gońców, aby ją obronić przed jakimś atakiem. Tak więc cóż, od tego chyba zaczniemy odcinek. Widzę, skończyłem tutaj na stacji metra, nie wiem dlaczego w Villedorze. Nie pamiętam już dokładnie co tam robiliśmy, bo to trochę dawno było. W każdym... A czemu nie mogę teraz szybkie podróże? Chyba coś się zbagowało, teraz już powinienem móc, bo gdzieś tam byłem w jakiejś dziwnej pozycji. Tak więc dobra, no lecimy właśnie od tego, zaczniemy. Ogólnie porobimy pewnie w dzisiejszym odcinku questy poboczne dalej, między innymi klub książki fajnie by było doprowadzić do końca i ogólnie myślę, że się skupimy na zadaniach pobocznych, dlatego że nagrywam na 90% jeden tylko odcinek teraz w tym moim posiedzeniu i po prostu nie chcę zaczynać żadnych wydarzeń fabularnych, żeby sobie nie robić przerwy. Tak więc dobra, wyjdźmy tutaj. Niestety, mimo że się trochę śpieszymy, to Aidenowi nie chce się biegać, dopóki nie będziemy poza tym rejonem. Za bardzo nic nie słychać teraz, ale no tam pewnie na górze coś się dzieje. Co jest? Co tu się stanęło z tym wspinaniem? Nie mam żadnego pojęcia, ale okej. Do góry i zobaczmy, czyżby to już po ataku? Welcome to the dead letter office, punk. No dobra, to na szybko mamy panów Renegatów do pokonania. Pytanie co z resztą naszych kolegów z Gońców. Nie mam żadnego pojęcia. No oczywiście tych Renegatów to pokonamy sobie w trymiga. Tam bezproblemowo. Pytanie co z naszą ekipą. Bo się trochę spóźniliśmy. Dobra, tam widzę po drugiej stronie jest ich więcej. Także idziemy. Okej, dobra. Dobijmy tych tutaj. Na szczęście oni na dwa hiciory padają. Mimo to nadal Driscolla tutaj nie ma. Niestety. Dobra, tam już go widzimy. Idziemy za następne drzwi. W takim razie. Okej, aż kurwa, no i trafił mnie. Niestety. To nic. Zaraz mu zrobimy więcej kuku. Come on, umieraj. Dawaj. Dziękuję. Fajna ta maczuga nawet. Fajnie się nią ciosa. Dobra, jest Driscoll. Uwolnijmy go. Coś mogę tutaj nóż do rzucania. Mech. It's a good thing you showed up when you did. If it weren't for Derek, I wouldn't have made it at all. Derek? But I thought... And so did I. It turns out all he wants is to come back to the guild. And killing carriers isn't the way to do it. Then who's behind all this? Now, Derek believes it's someone on the inside. I agree. Yeah, I find that hard to believe. Driscoll, you gotta come see this. Okej, gra nam nie pozwoliła się popatrzeć za nim, ale dobra, idziemy od razu tutaj. Okej, mam przeszukać ciało. No to wychodzi. Jaime. I can't believe it. He had to be working for someone. He couldn't pull this off on his own. With personalities like Jack and Derek around, his nice guy routine kept him off everyone's radar. Aiden, it's Derek. I found Jack. He's dead. Now his killers are too, but I beat a confession from one of them before finishing him off. And what did you learn? Jaime was working for Waltz. Waltz is behind this? Waltz? I didn't see that coming. Thanks, Derek. Gather Jack's things if you can. I'll be in touch. Roger that, Pilgrim. So what is Waltz after? Destroying the carriers to disrupt the network? Waltz isn't a destroyer. He wants to control the network. He wants our archives all to himself. I've heard about the carrier's Bible. Is there more? A lot more. Maps, other books, vast quantities of intel gathered over the years. Every little detail about the city and the surrounding areas as well. Waltz is no doubt trying to gather complete information about the city. Maybe about its citizens. He's looking for something and I need to know what. I need to see the archives. That's information reserved for only the highest ranks of the Carriers Guild. However, you've more than proven yourself. Earned your place among our elite carriers. Come on.
No dobra, to idziemy zobaczyć archiwum. Gdzie to dokładnie jest? Przyjmij awans, idziemy za Driscollem. No generalnie trochę tego Jaimiego się już spodziewałem. Waltza nie do końca, ale okej. No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Your time has come, hotshot. Welcome to the top tier of the Carriers Guild ranks. Not bad for a pilgrim. You are officially the elite of the elite. The best of the best of the very best of the guild. Our secrets are now your secrets. To honor this occasion, I have something for you. Congratulations, hotshot. And to think what you were when you joined. Some snotty-nosed little punk. And what you are now. A carrier. Makes me proud. With your fearless dedication and service, you've earned the right to ask of the rest of us how we can serve you. You get one favor, so ask away. And make it good, hotshot. Chcę mieć swobodny dostęp do elitarnych szafek. Chcę, żeby Derek wrócił do gildii. No weźmy to, jakby nie potrzebuję tych elitarnych szafek, to jakieś gameplayowe chyba rzeczy. I asked that Derek be reinstated as a carrier. He saved my life and even as an outcast had this guild's back. He admits to his mistakes and I believe he'll work hard to make up for them. Well, if you say so, I'll believe you. We'll restore Derek immediately. Thank you. From now on, treat me like an open book. There is probably a great deal that you'd like to know. Want answers, hotshot? Now's your chance to ask. Tylko dlaczego gra mnie z tego wychodzi od razu? Heard the news? Meet me in the canteen. If I really am to thank you, I want to do it in person. No dobra, ale wpierw pogadajmy z Driscollem i trochę go wypytajmy o rzeczy. A question for you, Professor. Ask away. I'm looking for a girl named Mia. She'd be about my age now. A little younger. Do you know anything about her? No, I'm afraid not. Anything else you can tell me about her? Yeah, she was one of Waltz's experimental subjects. No, one of his victims. 15 years ago. There were more girls. The carriers know of one of them. It was hard to keep that one out of trouble. Sounds like it could be her. Maybe, but I wouldn't get your hopes up. She goes by the name of Lawan. She hangs out with Frank, as far as I know. Oh, I see. Thank you. No, Loan oczywiście znamy, ale możemy zapytać o te X-13, którego Waltz szuka chyba też. Can you tell me anything about X-13? X-13. Interesting. Not quite, but listen to this. Back in the day, the military coded strategic locations around the city with an X and a number. This included sites like water towers, power stations. The higher the number, the more strategically important the location. But I've never heard of any location with a higher designation than X9. So, what's strategically important about X-13? Have no idea. But I'll tell you, it's not a place for guys like you and me, lad. I wonder what it means then. No dobra, to teraz wypytajmy o resztę rzeczy. Can you tell me any more about Major Matt? Before the revolution, Jack Matt was an undistinguished military major. He made his name by refusing William's order to shoot civilians. He managed to get most rank-and-file soldiers to join him and side him with the people and help in their revolution succeed. He's considered by many as not just a hero, but the city's savior. That was then. Now, I hear, he's more and more after personal gain and the help of the citizens. That sounds like he's on a power trip. It's too bad. So, what about this Raynor character? Character's right. He's responsible for bringing together all the trade unions necessary to get the wall built. This had him mixing with nearly everyone in the city, both the bigwigs and everyday people. He leveraged his role to make himself very, very rich, which made him an unlikely revolutionary leader, but he became one nonetheless. He was
ground zero for the rebellion. Although his true motivations have never quite been clear. He came out on top in any case, and manages the supply chain for the peacekeepers. He's up there with Matt in influence. He's got exquisite taste, and in the course of his duties, manages to obtain all manner of rare artifacts his people come across. Well, he's become quite the collector. Sounds like a colorful individual. So, what's the real story on the Night Runners? Who were they? Heroes to most. Started out pretty simple, a group of soldiers who became infected during a mission. Now, usually, infection spelled the end of a military career. Too much risk, especially with so many night operations. However, around this time, the military created something called inhibitors. Not only did they prolong the time you could spend in the dark, but also greatly enhanced motor skills and other senses. The downside was the side effects of inhibitors. They kicked the crap out of most people, if they didn't outright kill you. Given a choice, most soldiers took the risk to remain in active duty, and to continue to make a difference in the battle. That's why people consider them heroes. Not just because they did so much to help so many, but because they joined the revolution on the people's behalf. They were the real deal, Aiden. That's quite a story. So who's this Colonel Williams? Oh, yes. Colonel Chris Williams, a.k.a. The Butcher. Ooh, how do you earn that nickname? If you hadn't just asked me, I'd say you don't want to know. But, since you asked, Williams was the right-hand man of General Pratt, the nominal head of security for the city. I say nominal because it was an open secret that Williams was Pratt's puppet master. Pratt was a nepotism promotion, and of no practical military use. Growing bold, Williams ordered a chemical strike on the city, while Pratt was stuck at the bottom of a whiskey bottle, unable to cope with the conflict, the responsibility of military command, and really, well, anything not whiskey related. What happened next is common knowledge. Williams' attack triggered the revolution. With Pratt having abdicated all authority, Williams ordered the military to shoot civilians. Most of the soldiers refused his order, and the end of armed conflict came swiftly. But not before the colonel and many of his supporters made the dam his personal stronghold. Shortly after that, lucky for him, he took in Waltz. Wow, the Butcher indeed. Thanks for the information. To jest bardzo ciekawe, że w ogóle my tego porucznika, czy tam pułkownika nie spotkaliśmy jeszcze, bo w ogóle to była jedna z pierwszych postaci, taki główny przeciwnik, który był pokazywany na pierwszym gameplayu z tej gry. A no już myślę, zbliżamy się w miarę do końca, a nadal go tutaj nie widzieliśmy nawet, także no co najmniej ciekawie, ale dobra, zapytajmy o tą rewolucję. So, what really brought on the revolution? It had been building for a while. Under Williams' direction, the military was increasingly unconcerned with collateral damage or civilian fatalities. The chemical strike was the match that lit the bonfire. The military explanation for the chemical strike was to eliminate the infected in evacuated areas of the city. Fact is, most areas had not been evacuated. Crowds of survivors remained, huddled on roofs, sheltering in place. Citizens, but also undocumented refugees from all over Europe. There was no way to know who was healthy and who was infected. There was a massacre, and half the city's population was wiped out. Oh my God. It was a tragedy beyond comprehension. Was Williams that bloodthirsty and cruel? Was the military that disorganized that it didn't know its own evacuation plans? In the end, it doesn't really matter. Death and chaos enveloped the city, and those who survived had had enough. And so, as people have done throughout the ages, they rose up in revolution. I hardly know what to say. This has been quite an education. Thanks, Professor. No problem, kiddo.
Wish more of my carriers were as curious as you. No dobra, to tak naprawdę tym praktycznie kończymy. Myślę, wątek gońców tak naprawdę no musimy tylko jeszcze do Rybiego Oka się przespacerować, żeby Derek nam mógł podziękować. Też tutaj widzę, mam udać się do kantyny. Aha, dobra, to jest zadanie główne, ale to i tak myślę, że muszę pogadać z Frankiem, czyli to mnie nie powinno wrzucić w nic tutaj, że tak powiem, dużego. Dlatego sobie tam tak czy siak pójdziemy, żeby już mówię, dokończyć tych gońców, a później wrócimy na statek SPK-ów, żeby tam zrobić zadania, które tam mamy poboczne. Chyba mam nieśmiertelniki do odniesienia, tam ze starego Villedoru, a także oczywiście książki. Także tym się będę chciał zająć. Ale wpierw chodźmy tutaj gdzieś tam na górę. Nie wiem dokładnie jak, ale mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś wejście. Nie chciałbym wchodzić do samej tej kantyny, bo żeby mi nie aktywowało czegoś przez przypadek. A tutaj na nas czeka pan Derek, tak więc pogadajmy z nim. Thanks, Aiden. You don't know what being back in the guild means to me. Don't thank me. You proved yourself. Maybe, but you made it happen. Here, take this. What's that? A little toy I whipped up for myself. I want you to have it. I call it Deliverance, and it's yours. Holy shit. Look at this. Thanks, man. Use it in good health, or I'll find your corpse and steal it back, Aiden. Roger that. You take care, Derek. No i chyba dostaliśmy jakiś fajny, no nie wcale taki fajny, kurwa, na 3. poziom? What? Co? Czemu? Przecież to jakieś musi być fatalne. 75 obrażeń. Bitch, please. No cóż, dobra, trudno. Nie opłacało się, ale niech będzie. Mamy skill w parkurze. Nie wiem czego tu jeszcze nie mam, niech będzie to, powiedzmy. I tak brakuje mi tylko jednej umiejętności, żeby wymaksować to drzewko całe, a i tak nie korzystam z większości tych skilli, które odblokowałem. Dobra, chodźmy, jak mówiłem, w takim razie tutaj na statek. Mam tutaj 2 zadania. Zaczniemy pewnie od tego, bo Cyra tam jest bliżej wejścia. Także oddamy jej te nieśmiertelniki, a później pójdziemy pogadać z Albertem, odnieść mu książki i mam nadzieję też z Talią, żeby w końcu dokończyć ten wątek. Nie wiem, ile tam nam jeszcze zostało tych questów. Podejrzewam, że też to się skończy na 10, tak jak dla gońców. Nie wiem, który teraz mamy, już nie chcę mi się tego sprawdzać w dzienniku. Sprawdzimy może, jak będę iść tam, kiedy tam sobie zaznaczę questa do followowania. Chociaż tak pamiętam na pamięć, jak tam dojść do tej biblioteki. No ale to zobaczymy. No na pewno kiedy pogadamy z nimi, to będę wiedział jakby który to jest jakby quest w linii. W każdym razie chodźmy pogadajmy z Cyrą tutaj. Dzień dobry. Kyra. Did you find anything else? I've been running around a little, but here it is. Bartez's dog tag. Thank you on behalf of her husband. You deserve something. Do you have the other dog tags? Bartez saved Chris's life without hesitating. Yes. Chris owed her extra time in this world. Bartez was one of many women in our ranks, but one of the few that could kill a dozen infected all by herself. Tu coś jest nie tak, się tak gliczują, tutaj jakieś takie artefakty się pojawiają. Nie wiem, czy to jest wina OC karty, bo wtedy zmniejszyłem jakby doraźnie, a teraz to już się tam po resecie kompanii zapisało. W każdym razie pogadajmy o innych nieśmiertelnikach. I found the dog tags of Sierra, Little Ron, and Kitty. Thank you, Pilgrim. This is for you. Do you have the other dog tags? Did Sierra and Little Ron know there were screamers in this lab? Sierra certainly assumed that possibility. He wasn't stupid. Gra mi się chyba nie zapisała, bo już ten dialog słyszeliśmy, także na razie go przeskipuję i wrócę później. I'm still looking.
No dobra, także ten jakby part tego zdania ukończony, a tutaj mamy książki 7 dopiero, czyli jeszcze teoretycznie będziemy mieli 3 questy do zrobienia, zanim ten wątek zakończymy. No taki. To właśnie pokazuje, jak dobrze pamiętam, jak dojść do biblioteki. Gdyby mnie gra nie poprowadziła, to bym poszedł jakoś inaczej. Także no, fajnie. Tak więc chodźmy tam. Tu stąd już pamiętam bez problemu, ale tam bym nie pamiętał, cholera. W każdym razie... A nie, bo myśmy tu w ogóle jakoś inaczej musimy... Dobra, nie wiem, pierdoli mi się. Nieważne. Chodźmy tutaj, pogadajmy z Albertem, dajmy mu książki i zobaczymy, gdzie nas dalej tutaj wyślał. You've done it again, Aiden. As I expected you would. What have you brought? H.G. Wells was a master of science fiction, in part because he knew his science. It wasn't humanity that prevailed over the Martians, but germs. Germs, man. Can you believe it? So simple, yet so small. Would that our plight were suddenly resolved in that way. Kipling's The Jungle Book has an underlying theme of abandonment, followed by themes of adoption and nurturing. Oh, how so many today feel abandonment. Hopefully, nurturing souls remain. What am I saying? Of course they do. You are one such soul. It's beautiful, Aiden. This collection, I know you think me a fool, but I am moved. Thank you for this gift. This gift to me. This gift to the world. No dobra, pytanie, czy mamy kolejny quest od razu dostępny? Tak. There you are, dear Aiden. I've missed you. Likewise, Thalia. Albert seems pleased with today's haul. H.G. Wells's War of the Worlds, huh? You know, every day I wonder, are we at war? Well, who, us? Wait, did I say something wrong? Oh, Aiden, that was so cute. No, we're good. I was referring to the world around us. Is that in a state of war? Oh, right. The world. Oh, we're at war, all right, believe me. And not just one. A lot. Everyone seems to be at each other's throats for one reason or another. Sounds like you're talking about the infected. Some days, it's hard to tell who's more dangerous. The infected, or regular people. How distressing, Aiden. But quite an insight. Here's what you need. Till next time? Yeah, till next time, Thalia. Mam nadzieję, że ten next time będzie jeszcze w tym odcinku. Zaraz zobaczymy sobie, gdzie mnie wysyłają tym razem. Gra mi to już pokaże normalnie. Nie, bo mi w ogóle nie zaznaczyło tego questa. Dobra, kilometr stąd, znowu stary Villedorze. Okej, no dobrze, to w takim razie lecimy od razu to, jak mówię, chciałbym zrobić, bo podejrzewam, że już mam odblokowany całą linię questów do końca, tylko musimy po prostu pobiegać te książki, pozdobywać. Wątpię, że to na raz ogarniemy, ale tak na dwa, znaczy w tym odcinku i gdzieś tam w którymś kolejnym, może nie w następnym, bo w następnym chyba będę chciał pocisnąć fabułę, ale gdzieś tam, no, ogarniemy to jakoś pewnie niedługo. Już też właśnie, żeby te książki mieć za sobą po prostu i już nie musieć się nimi przejmować. Come on, Aiden, odpalaj paralotkę. Co prawda tutaj nie bardzo chyba przelecę, no właśnie, ale to nic. Wejdźmy tutaj do góry. I tu już gdzieś za chwilę powinniśmy być na miejscu. 117 metrów, ok. Spoko, to nie tak dużo. Czy tutaj sobie tyrolkę zrobię? Zrobię sobie tyrolkę, super. I zeskoczmy. Ała, na serio musiałem prosto w ścianę. Świetnie po prostu. O kurwa mać, dobra, na szczęście doleciałem na drugą stronę. Także spoko. No i tutaj mamy jakieś mieszkanko, gdzie mamy książki. Czy ktoś tutaj będzie? Tak. Możemy w takim razie szybkie jakieś bum bum zrobić, zanim tutaj panowie powstają. Generalnie. To bardziej, że to na hita wszystko ściągamy. Tu w ogóle coś jest na złoto też. Jakieś nagranie. Nie słucham tych nagrań w ogóle. Nie przeczytałem co to za książka, ale okej. Alicja w Krainie Czarów, o proszę. To przynajmniej kojarzę z tytułu. To jest po drugiej stronie chyba, tak. Zuchanzi, nie wiem co to jest.
Czy jakoś tak? I ostatnia książka jest tu. O, Lovecraft. Także Cthulhu. Discount Cthulhu. To jest z jednego fanfika, który się nazywa Bragging with the Universe. Boże, kto to napisał, to teraz sobie nie przypomnę. Ale polecam na AO3. Jak piszecie sobie Bragging with the Universe, podejrzewam, że na pewno znajdziecie. A jak nie, to jest oczywiście w fandomie Life is Strange. A teraz zobaczmy. I przy okazji posłuchamy sobie, może niekoniecznie posłuchamy, ale jeżeli gra mi zechce pokazać, to możecie przeczytać, tam ta automatyczna sekretarka będę chciała powiedzieć. No come on, umieraj. Dziękuję. I zobaczmy książki. To nie wiem, nawet nie wiem jak to przeczytać, nie chcę kaleczyć. Generalnie. Zobaczmy, gdzie jest dwie. O, cześć. Tutaj jest kolejna książka. Opowieści z nadbrzegów rzek. Nie mam tego pojęcia, co to jest. Zapiski historyka. Czy to nie jest przypadkiem Heroda? Nie wiem. Dobra, zajmie książki Albertowi. Także no, taka szybka tutaj akcja. Jeżeli dobrze pójdzie i kolejne miejsce tych książek będzie gdzieś blisko szybkiej podróży i nie będzie tam tony przeciwników, to może jeszcze zrobimy kolejnego questa w tym odcinku. Powinno nam czasu, myślę, styknąć. Najgorsze tutaj będzie dojście do po prostu Alberta, bo musimy przejść cały statek, więc nie mamy tam bezpośrednio quick travela na ten kontenerowiec, który oni sobie zrobili za bazę generalnie. Tak, generalnie baza na statku tak mi po prostu wpaja do głowy Detroit Become Human i na pewno będę chciał w którymś momencie tą grę nagrać, ale zastanawiam się, czy nie zrobić sobie w ogóle, jak będzie jakoś trochę luźniej, nie będzie żadnych premier, serię ze wszystkich gier Davida Cage'a od Fahrenheita, bo jednak te poprzednie jeszcze te z Davidem Bowiem to już w ogóle to już jest prehistoria i trochę nie odrzuca gameplay. Fahrenheit podejrzewam też jakbym zagrał, to bym nie odrzucił gameplay jak cholera, ale no po prostu mam sentyment do tej gry, to będę w stanie ją nagrać. No i tak byśmy sobie przeszli Heavy Raina później, Beyonda i na końcu Detroit. I być może do tego czasu by już nawet wyszło Star Wars Eclipse. Ale to zobaczymy, na razie chodźmy pogadajmy z Albertem. I am continually astounded by your tenacity and success. Let's see today's catch. Lewis Carroll truly captured the surreal feeling of disorientation, of falling into a strange world in Alice's Adventures in Wonderland. I often feel like I've fallen into another world, but sadly, this one is no Wonderland. Given the nature of H.P. Lovecraft's horrific creations, I suppose we should count ourselves lucky. What would we do if an old god suddenly awoke? Lovecraft excelled at creating a sense of dread, which made his stories all the more horrifying. I can relate to a persistent feeling of dread. Definitely. Thanks to you, this collection is already unparalleled in the city. Sadly, our sources are getting dry, and I have nothing new for you right now. But I am confident we will manage to dig up at least some more from the city. Just you watch. Wait for my call, Aiden. Okej, czyli wygląda na to, że nie mamy jeszcze kolejnego zadania, niestety, czyli trochę się przeliczyłem. Ja jakby generalnie się odniosę do tego, generalnie Cthulhu, no to znam tylko i wyłącznie z gier Baniaka w uniwersum Call of Cthulhu, sesji RPG i kurwa były zajebiste. Możemy coś tu przeczytać w ogóle? Nawet tego nie widziałem. Tarcza szyfrująca. Tarcza szyfrująca, narzędzie do szyfrowania wynalezione w 1470 roku przez włoskiego architekta, pisarza Leona Battiste Albertiego. Stworzył urządzenie nazywane od jego nazwiska tarczą szyfrującą Albertiego, złożone z dwóch koncentrycznych pierścieni umieszczonych jeden na drugim. Większy pierścień był nieruchomy, wewnętrzny obracał się wokół wspólnego środka. O, to w ogóle wiecie co to jest chyba do tego zadania, tylko ja oddałem tą mapę od Barta dla pani Meyer, tak więc... A tutaj mamy historię szyfrów i tutaj mamy szyfr Cezara chyba, tak? Nie, jak to się nazywało, nie pamiętam.
ale takie, że się owijało i wtedy było ten, no. Urządzenie maszyny szyfrujące służy do szyfrowania wiadomości. Pierwsze znane urządzenie szyfrujące zwane Skytel było wykorzystane w starożytnej Grecji około 400 lat przed naszą erą do tajnej komunikacji pomiędzy dowódcami wojsk. Była to laska, którą owijano cienkim paskiem pergaminu lub skóry. Wiadomość zapisywano wzdłuż laski na stykających się brzegach materiału, dokładnie. Dobra, czyli z Talią niestety nie pogadam. Podejrzewam, że jak wyjdę z gry i wejdę do tej gry, to dostaniemy od nich telefon. Dlatego na tym sobie ten odcinek zakończymy, bo akurat też mam pół godziny, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.